Moje drogie i moi szanowni, partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Piątnica, która produkuje m.in. taki oto twaróg sernikowy, który nadaje się wybornie nie tylko do zrobienia sernika, co postaram się Wam dzisiaj udowodnić. Moje drogie i szanowni, minął niemal równiusieńko rok, odkąd po raz pierwszy zacząłem pojawiać się w tym właśnie medium, które teraz oglądacie. To było tuż przed Wielkanocą roku zeszłego, kiedy to we własnej krakowskiej kuchni właśnie wielkanocne propozycje jako jedne z pierwszych YouTube'owych filmików pokazywałem. No i ten rok mamy już za sobą. Co przez ten czas się zmieniło, wyjąwszy rzecz jasna fakt, że jesteśmy o rok starsi. Króciuteńka konstatacja. Teraz ją właśnie proponuję. Las, moi drodzy, las w tejże konstatacji jest sprawą najważniejszą. No bowiem czym się różniła ta Wielkanoc poprzednia od tej, która właśnie nadchodzi? No tak naprawdę niemal niczym niestety, bo wróciliśmy do punktu wyjścia. Wtedy był niemal totalny lockdown i teraz jest niemal totalny lockdown. Wszakże z jedną różnicą. Wówczas to zamknęli lasy, a potem je uroczyście otworzyli. Teraz lasów nie zamknęli. To zamknięcie lasów było posunięciem bardzo słusznym z punktu widzenia dzików na przykład. No bo wyobraźcie sobie tłumy hipotetycznie zarażonych ludzi chodzących po lesie i obejmujących te dziki. No przecież dziki też mogłyby się zakazić. Teraz o dzikach nikt nie pomyślał. Ja myślę o was i o gotowaniu. Ajde, chodźmy. Oczywiście nie ma ojczyzny bez białostoczczyzny, no i nie ma wielkanocnego stołu, przynajmniej dla mnie, bez 3 rodzajów słodyczy. Bez wielkanocnych bab, bez paschy i bez mazurków. No babami się tutaj nie będę zajmował, no bo przecież nie wypada publicznie zajmować się babami. W związku z tym zajmę się paschą oraz zajmę się mazurkiem. Tylko jednym, bo to jest bardzo szeroka, liczna rodzina. Żeby zrobić paschę, no, trzeba mieć twaróg. Ale jeśli to jest zwykły twaróg w kostce, to taki twaróg trzeba wprzódy zemleć. Nie tylko przez maszynkę. Żeby on był idealny, trzeba go przetrzeć przez sito, a potem wymieszać z miękkim masłem. I jest to rzecz niezwykle mozolna w przygotowywaniu. A ten twaróg jest zmielony idealnie i w dodatku nie wymaga użycia masła. Więc wiem to, bo już z niego robiłem paschę kiedyś. Jest idealnym produktem do paschy zrobienia. Dobra, najpierw sobie to wszystko do miski wyciągamy. Kubełek puściutki idealnie. Wszystko przekładam do misy od miksera, gdyż to będzie tutaj razem mieszane. To jest rzecz bardzo prosta do zrobienia, wszakże trzeba pewne warunki zachować. No i zresztą zobaczycie wszystko sami. Rodzynki. Tylko błagam, nie mówcie mi, że wolicie paschę bez rodzynek, tak jak przy serniku. Pascha musi mieć rodzynki. Ważne, żeby te rodzynki wcześniej sparzyć, żeby one zmiękły. Lepiej nie używać tutaj alkoholu. Ja wiem, że to by im dodało smaku, ale pamiętajcie, to będzie jedzone na surowo, więc jeśli dzieci mają to jeść, to gdybyśmy namoczyli te rodzynki w rumie, dzieci mogłyby się czuć potem zbyt dobrze. Teraz trochę skórki pomarańczowej, kandyzowanej, niedużo, żeby to nie było przerażająco pomarańczowe. To zresztą zostanie jeszcze potem do przyozdobienia paschy. Dobra, zostańmy przy przyprawach. Kardamon, tak, kardamon mielony. To jest podstawowa do paschy przyprawa w Rosji. A pascha jest wschodnim deserem. Oczywiście tego kardamonu
Nie za dużo, bo on ma niezwykle intensywny smak. Teraz cukier, jeden z 2 rodzajów cukru. To jest zwykły cukier puder, ale z prawdziwą wanilią, nie z waniliną. Albo weźcie laskę wanilii i wydłubcie wnętrze, albo użyjcie cukru pudru z prawdziwą wanilią. A teraz już cukier puder bez niczego. Co jeszcze? Odrobina soli. Każdy niemal deser musi być posolony, ponieważ sól daje ten kontrast smakowy. Żeby wyciągnąć właściwą słodycz, sól w tym być musi. Już tylko 2 rzeczy, mianowicie trzeba tutaj wbić jajka i zetrzeć skórkę z cytryny. Najlepiej, jeśli jest to cytryna niewoskowana, niepryskana. Możecie się o taką postarać. Bez kłopotu można to kupić. I co teraz? Jak już wszystko się w środku znajdzie, no po prostu trzeba to dokładnie wymieszać. Najważniejsza rzecz przy robieniu paschy. Sito, durszlak oraz gaza. Dlaczego? No sami zobaczycie, jaką to ma konsystencję. To wcale nie jest potwornie gęste i być potwornie... No dobra, tu kap, chłopie, tu kap. I być potwornie gęste nie może, ponieważ to się zestali poprzez odsączanie się serwatki. Zatem to powinno być w durszlaku, w gazie i będzie ściekać sobie tutaj. I zrobi się z tego pascha naprawdę zwarta. Nie trzeba wcale tego niczym obciążać. Wystarczy zamknąć tę warstwę gazy nad masą, przykryć szczelnie, jeśli wsadzamy to na przykład do lodówki, w której jest 18 kg wiejskiej kiełbasy, to trzeba to przykryć całkowicie szczelnie, bo pascha o zapachu wiejskiej kiełbasy nie jest najlepszym pomysłem. Odstawić po prostu w chłodne miejsce na minimum 12 godzin. Ja nie będę tego trzymał przez 12 godzin w lodówce, bo musielibyśmy się zobaczyć jeszcze raz za 12 godzin. Ja już coś takiego dokładnie w ten sam sposób wczoraj zrobiłem, więc to sobie zostawiam na późniejszą okazję. Głęboki talerz jest bardzo istotny. Zobaczcie, tutaj już wycieka trochę serwatki. Dzięki temu, że ona jest teraz luźna, potem będzie doskonała, bo nie będzie zbita za bardzo, a będzie się dała normalnie nożem kroić. Sami to stwierdzicie. Dobra, znikam. W tej lodówce mam wiejską kiełbasę, 18 kg, więc idę do innej. Mam szczęście być posiadaczem przepisów rodzinnych, spisanych przez moje ciocie, babcie, a nawet prababcie. I właśnie teraz jeden przepis z tychże annałów. Przepis, który figuruje u nas, opisany jako mazurek cioci Studnickiej. Zaczynamy klasycznie, mianowicie zaczynamy od zrobienia kruchego ciasta, czyli 300, 200, 100. Mianowicie 300 gramów mąki, mąki tortowej, pszennej, mianowicie 200 gramów masła i 100 gramów cukru pudru. Trzeba tutaj dodać trochę soli, zanim zaczniemy ciasto wyrabiać. Trzeba tutaj dodać jeszcze 3 żółtka. I teraz wszystko razem bardzo ładnie i sprawnie wyrabiamy. Najpierw nożem, a potem łapą. Masło oczywiście miękkie. Ja mam masło z Piątnicy, no musicie użyć porządnego masła. Jak zrobicie to z tak zwanym miksełkiem, to rzecz będzie katastrofalnie niedobra. W tymże przepisie od cioci Studnickiej, którą zresztą pamiętam, stoi napisane, że gdyby
to ciasto okazało się podczas wyrabiania zbyt suche, można tutaj dodać jeszcze 2-3 łyżki śmietany. No, zobaczymy, jakie będzie. Na razie ładnie wszystko się wiąże. Ciekawostka pewna natury gastronomiczno-historycznej. Otóż w Hiszpanii bardzo często nawet do kruchego ciasta dodaje się odrobinę smalcu. To ciasto niezwykle spulchnia, no ale rzecz staje się mięsna. I to nie jest tylko trik, który wziął się ze zmyślności hiszpańskich kucharzy. To jest wynik historii, niezwykła rzecz. Otóż, kiedy królowie katolicy, czyli Izabela i Ferdynand, przeprowadzili rekonkwistę do końca i wywalili Maurów z Półwyspu Iberyjskiego, wygnali też Żydów. Mogli zostać tylko ci, zarówno muzułmanie, jak i Żydzi, którzy przeszli na katolicyzm. Ale by sprawdzić, czy nie wyznają oni potajemnie innej religii, Święta Inkwizycja robiła patrole i zaglądała im do garnków. No więc wymagano dodawania różnych rzeczy wieprzowych, nawet do takich rzeczy, które wieprzowych dodatków nie wymagają wcale. I stąd właśnie mamy na przykład langusty z kiełbasą chorizo albo z boczkiem i stąd mamy smalec w hiszpańskim kruchym cieście. Rzecz jest idealnie plastyczna, nie przykleja się do deski. Znaczy to, że przepis dobry. No ja wiem, że dobry, sprawdzony, no ale teraz wy już też wiecie. Co się robi z takim ciastem? No teraz robi się z tego kulę i ono powinno odpocząć w lodówce. Trzeba je zawinąć w folię. Zresztą, jak już robicie ciasto takowe, to pamiętajcie, że ono się fantastycznie mrozi, więc jak już się w to bawicie, można zrobić go więcej i po prostu wsadzić do zamrażarki. No w tym wypadku takiej potrzeby nie ma. Nie jest go specjalnie dużo, ale na tę formę, którą tutaj mam, w zupełności wystarczy. Słodki pakuneczek. Oczywiście ciasto kruche można kupić niemal w każdym sklepie, no ale na Wielkanoc warto zrobić je samemu. Poza tym, jaką mamy pewność, że w tym kupnym nie ma na przykład margaryny albo jakichś olejów palmowych. Trzeba czytać etykiety. To jest naprawdę króciutka piłka. To jest cak, cak, pak i mamy takie ciasto. Im mniej kontaktu z dłońmi, tym lepiej dla ciasta, znaczy jeśli są to dłonie oczywiście żywych ludzi, gdyż dłonie żywych ludzi są ciepłe, a takie ciasto nie lubi kontaktu z ciepłą dłonią. Trochę odkroję, bo będę musiał zrobić wałeczek rancik, a teraz najpierw tak, wałkiem, a potem już to wsadzimy do formy i będziemy to dłońmi rozprowadzać. Ponieważ to ciasto ma w sobie całą kostkę masła, więc formy wcale nie trzeba smarować. Dobra, pójdźmy już całkowicie ręcznie. Proszę przestać brzęczeć. To naprawdę wspaniale jest mieć takie annały rodzinne, kulinarne, no bo robię to ciasto, czytam przepis i myślę o tych, których już z nami nie ma. W tym wypadku o cioci Studnickiej. Świeć, Panie, nad jej duszą. Przepis zostawiła po sobie genialny, nie tylko jeden, nie tylko przepis, ale tym przepisem się dzisiaj zajmujemy. Dobra. To jest ok. Nie ma dziur. I teraz ten rancik. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zrobić z tego taki wałek, którym obkleja się rancik formy. Po to, żeby to wyglądało tak właśnie. I żeby to trzymało masę, która tutaj będzie wlana, bo tej masy trochę będzie. Ostatni rzut oka. Sprawdzam, czy nie ma tutaj jakichś dziur w cieście. Nie ma. Ale zaraz będą, bo co teraz? Teraz trzeba to ciasto nakłuć widelcem.
Chodzi o to, żeby ono się nie uniosło w trakcie pieczenia, a ono musi zostać upieczone. Dopiero po upieczeniu wylewa się na to masę. To nie będzie podpieczone, a potem jeszcze raz wsadzane do pieca razem z masą, tylko pieczone do końca. No więc teraz ważna rzecz. Tutaj coś, co już wiele razy swoje usługi oddało, piekarnicze, mianowicie kawałek pergaminu. Powąchajmy tylko, czy nie była tutaj pieczona tarta z anchois i cebulą na przykład. Nie, słodko, waniliowo pachnie. Więc teraz ten pergamin. I ten pergamin musi być obciążony. Czym? No są specjalne kamyczki, ale może to być też fasola. Ciężar. Po to, by się ciasto nie uniosło. I co teraz? No i teraz, poza tym, że wystąpi panna Gieras, to ciasto wędruje do pieca, piekarnik 180 stopni i czekamy, aż się upiecze całkowicie. O tym, jaki naprawdę jest mazurek, przesądza masa. A to jest mazurek kakaowy. Pamiętajcie, kakaowy, a nie kakaowy. Przychodzi facet do cukierni i mówi: proszę o torcik kakaowy. A sprzedawczyni: dlaczego się pan jąka? No, taki widz z przedszkola mi się przypomniał. Zatem kakao jest bazą tej masy i cukier. Mam tutaj drobniutki cukier, tutaj mam kakao. Oczywiście nie takie instant, tylko prawdziwe, ciemne kakao. I jeszcze trzeba tutaj dodać dwie rzeczy. A nad jedną z nich trzeba trochę popracować. Chodzi mianowicie o wanilię. To jest prawdziwa królowa wśród wanilii. Jest to mianowicie odmiana Bourbon z Madagaskaru. Naprawdę wanilia nad waniliami, więc muszę teraz robótki ręczne włączyć i pieczołowicie bardzo, zresztą tyle mi jej wystarczy, bo ona jest mocna i intensywna niezwykle. Rozcinamy laskę i łyżką albo też końcem noża będziemy starać się wyjąć wnętrze, to aromatyczne wnętrze. O. Zobaczcie, już jest tutaj. Już jest. I to wędruje do środka. Cukier w środku, kakao w środku, wanilia w środku, teraz mleko. Proporcje są bardzo ważne, no ale są one w opisie filmu, więc teraz nie będę wam nimi zawracał głowy. W każdym razie to trzeba umieścić na małym ogniu i cały czas mieszać. Chodzi o to, żeby się cukier rozpuścił. Pod wpływem ciepła, rzecz jasna, cukier zaczął się rozpuszczać. No więc zobaczcie sami, mamy tutaj na razie taki glucik kakaowy, ale zaraz to zamieni się w masę. Sekundka, biegnę szybko. Masło i cały czas mieszamy i trzymamy to na ogniu. Sytuacja jest więcej niż idealna, ponieważ wszystkie składniki się idealnie połączyły, a to w wypadku tworzenia mas jest najważniejsze. Cukier się rozpuścił. No i zobaczcie, mamy teraz lejącą się masę, która wszakże z czasem będzie zastygać. No więc nie możemy sobie tego zrobić dzień wcześniej. Ale musimy zaczekać teraz, aż całość nieco przestygnie, ponieważ na samym końcu będą do tego dodawane żółtka. Ja dodam do tego też odrobinę soli. Pamiętacie, sól podbija smak słodyczy. Oczywiście kakao idealnie łączy się z chili na przykład, no ale to byłby mazurek niezwykle eksperymentalny. Natomiast teraz mieszamy i czekamy, aż to trochę straci temperaturę, czyli nie może być tak gorące, by nas parzyło w paluch, a to parzy. Co prawda nie zdjąłem sobie skóry z palca, ale jeszcze jest zbyt gorące. Mieszamy, czekamy.
Finisz jest doprawdy bliski. Teraz powinienem mniej gadać, a więcej działać, ponieważ temperatura nadal dość wysoka. Nie zetnie się. Idealmente. Dobra, chodź tu. Chodź tu do końca i ucieramy. Musicie pamiętać, że na końcu trzeba zdjąć ten pergamin i fasolki i podpiec ciasto, by również tutaj się lekko zezłociło. Wtedy najlepiej przykryć te brzegi folią, no bo one się rumienią najbardziej. I musicie też pamiętać, że ta masa zastyga. Ona ostatecznie zastygnie również na mazurku, ale zastygłaby gdziekolwiek indziej. Więc nie możecie jej zrobić specjalnie z dużym wyprzedzeniem. To trzeba wszystko tak wycyrklować, by było spójne. No i co robimy? No, wykładamy masę, rozkładamy ją i ewentualnie zdobimy mazurek, jeśli chcemy. Pascha już jest przygotowana. Słuchajcie, jeszcze chwilkę. No, delikatne bardzo przybranie, migdały, które pięknie kontrastują z ciemną masą. Z ciemną masą kontrastują migdały, no tak. No. Ale w tym wypadku ta ciemna masa jest piękna, bo nie każda ciemna masa jest piękna. Tak, lśni niezwykle. No i pascha przybrana kandyzowaną skórką pomarańczową, kandyzowanymi wiśniami. No i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. W zasadzie można by już nad tym skończyć, no ale nie, jednak nie. Musicie dowodnie zobaczyć, że to, co zrobiłem, nie jest tandetą. To znaczy jeszcze nie mazurek. Mazurek musi wystygnąć. Mazurek musi kilka godzin, nie tu, stygnąć, natomiast pascha jest gotowa do nałożenia. Widzieliście, jaką miała konsystencję wtedy, gdy ją w gazę kładłem. A zobaczcie, jaką ma konsystencję teraz. Maślaną, aksamitną. Jest po prostu taka, jak trzeba. Gdzie jest łopatka? Tu jest łopatka. Popatrzcie się sami. Tak właśnie. Dobra, tutaj widzę nieprecyzyjne krojenie, więc już to bierzemy. Maślana pascha nad paschami. I takich właśnie pasch i takich właśnie mazurków życzę Wam na te święta. Moi drodzy, wszystkiego dobrego z całego serca. Ajde, ciao.